Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 7 dzień lutego 2023 roku. Imieniny obchodzą Koletta i Parteniusz. W Gdańsku mamy -1 stopień Celsjusza, częściowe zachmurzenie, blok BTC 775412, cena KNG 2,75 USDT, cena cash 293 KNG. To oznacza, że jeden cash jest wart około 3500 zł, a to znowuż oznacza, że Kanga wyceniana jest na około 88 milionów złotych. To jest kwadrans z Kangą numer 135. Moi drodzy, napiszcie, jak nas widać, jak nas słychać i skąd nas oglądacie. To wybitnie ważne. Proszę, subskrybujcie ten kanał, dawajcie łapki w górę i wszystko pozostałe. Cześć, Łukasz. Cześć, Sławku. Łukasz, jak nazywamy człowieka, który nie ma nic lewego? Lewego ucha, lewego ocha, lewej ręki i tak dalej. Bez lewy. Nie? Blisko byłem ale blisko. Z angielskiego. No left, no. All right. All right. Że ja tego nie zgadłem. No właśnie. Ciekaw jestem, czy ktoś odgadł tutaj. Nie widzę takiego komentarza. Lewus. No, może i tak. Dobra. Łukasz, co słychać w świecie Bitcoina i Ethera? Przez tydzień mi nie było, przyznaję, odpoczywałem. Wyłączone kanały wszystkie związane z krypto, bo chyba umarł. Było świetnie, piękne słońce, trochę szusowania na nartach, więc moje informacje są dosłownie z ostatnich paru dni i muszę powiedzieć, że jak wróciłem do domu, włączyłem sobie wykresy i posłuchałem paru opowiadaczy, tak, to byłem w szoku, bo się okazuje, że mamy sytuację, która do tej pory się nie zdarzyła. Na jednym wykresie mamy maksymalnie byczy znak, na drugim wykresie inaczej ustawiony wykres Bitcoina, tak, mówimy cały czas o Bitcoinie, mamy krzyż śmierci. Krzyż śmierci, wyjaśnij, co to jest krzyż śmierci. To jest wskaźnik, który wskazuje, że teraz już tylko będą maksymalne spadki. Formacja taka, no tam głowa, ręce, ramiona i tak dalej, no i to jest krzyż śmierci, a na takiej, konkretnie rzecz biorąc, na dziennej, jak ustawimy sobie te świeczki dzienne, to mamy formację, która wskazuje na to, że mamy krzyż, który... Jejku, zapomniałem, jak on się nazywa. Ale mamy formację, która wskazuje na maksymalnie bycze nastawienie rynku, czyli że teraz wzrosty, będą wzrosty, będziemy mieli po prostu rajd teraz do góry, tylko i wyłącznie, a jak ustawimy sobie tygodniowe słupki, to mamy wskaźnik właśnie krzyż śmierci, który wskazuje, że teraz to tylko po prostu w dół. Ciekawe, bo czasami są takie obrazki, na które patrzymy i każdy widzi co innego. Tak. I to może mamy taką sytuację właśnie teraz. No, było to dla mnie zaskakujące, jak słuchałem ich, no i mówią, no i teraz zależy, kto na co popatrzy. Jeżeli będziemy patrzyli na dzienne słupki, no to mamy wzrosty, jak patrzymy na tygodniowe, to należy spodziewać się dużej korekty. Wiem na pewno, że okazało się, że rynek pracy w Stanach Zjednoczonych ma się lepiej niż się spodziewano. Mamy rekordowo niskie bezrobocie, a jak, nie wiem czy pamiętasz, to jest to, z czym chce Fed walczyć. Fed chce, żeby było bezrobocie w Stanach Zjednoczonych. Chce, żeby dużo osób nie miało pracy, żeby nie wydawali pieniędzy, a dzięki temu będzie spadać inflacja. Niemniej, mimo że mamy taką niskie bezrobocie, no to się okazało, że mamy też wcześniej spadek inflacji. Więc coś po prostu dziwnego, panowie się pogubili chyba w tym wszystkim i nie wiedzą, jak na to patrzeć. Wracając jednak do Bitcoina. Tutaj mam tylko, chcę ci powiedzieć, że jest pomoc ze społeczności Golden Cross. Golden Cross, tak, oczywiście. Tak. Cross of Death i Golden Cross to są te dwie formacje. Gwiazda poranna, jeszcze niektórzy mówili. Ale Bitcoin spadł, bo mieliśmy przecież niesamowity, chyba było osiągnięte 25, no nie śledziłem tego, byłem na urlopie i nie patrzyłem, ale wydaje mi się, że było bardzo blisko 25 000, tam 24 na pewno. No a w tej chwili był spadek nawet do 22,5 tysiąca, więc dziwne rzeczy się dzieją. W mojej ocenie i tak jak patrzę na to nie jest porada inwestycyjna w żadnym wypadku, to nie możemy mieć zawsze wzrostów. Nie możemy mieć ciągłego wzrostu, zawsze muszą być chwilowe korekty. Ja osobiście wierzę, że to jest tylko chwilowa korekta i będziemy mieli dalsze wzrosty, ale bardzo wielu komentatorów mówi, że to był jednak bull trap i należy realizować zyski. Zobaczymy, czas pokaże. Na Etherze również jest bardzo ciekawie, ale tutaj
Myślę, że kluczowa informacja, która się pojawia, która naprawdę rozgrzewa rynek, to jest to, że ruszyła 1 lutego sieć, to jest pierwsza z 3 testowych sieci związana z poprawką, która ma umożliwić wypłacenie czy wycofywanie środków ze stakingu. Czyli to jest ta zmiana, która w przyszłości ma się nazywać Szanghaj. Tak, dokładnie. I ona tutaj rozgrzewa rynek. No, ja muszę powiedzieć, że jestem pełen obaw. Właśnie, poczekaj, bo wróćmy do tego wątku. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym z miesiąc temu i ty uznałeś, że Szanghaj może paradoksalnie wpływać na wzrost ceny Ethera. Tak. Pamiętasz, jakie było uzasadnienie? No, są dwa poglądy. Jeden mówi, jeżeli Szanghaj wejdzie, no to uwolni się miliony Etherów tak. I to wszystko pójdzie na rynek, będziemy mieli realizację zysków. Drugi pogląd mówi, i to jest ten, ku któremu ja się bardziej skłaniam, to jest taki, że dla instytucji i w ogóle funduszy i tak dalej, stejkowanie w tej chwili jest bardzo ryzykowne na Etherze, bo nie możesz wycofać środków. To jest, no dajesz komuś, nie wiesz, on mówi, no będziesz mógł wkrótce, ale na razie nie. Więc jeżeli już będzie wiadomo, że to będzie można wycofywać te środki, a pamiętajmy, że to nie jest wycofywanie środków takie jak na przykład w świecie rzeczywistym, gdzie ktoś musi podjąć decyzję, pozwolić ci lub nie. Tutaj mamy jednak blockchain, czyli jeżeli ty chcesz wycofać środki, to dostaniesz się z powrotem. Więc jeżeli to będzie możliwe, to dla wielu instytucji nagle inwestowanie w Ether staje się dużo bardziej, dużo mniej ryzykowne. Albo wręcz akceptowalnie ryzykowne, bo do tej pory nie mogą zaakceptować ryzyka, że nie dostaną z powrotem środków, a teraz będą mogli ponieść to ryzyko, bo mówią, my zaryzykujemy, kupimy Ethera, nasze ryzyko polega tylko na ryzyku kursowym. Okay. A w tej chwili ryzyko to jest takie, ryzyko kursowe plus albo razy ryzyko związane z tym, czy oni to zrobią, czy nie. No właśnie, jest jeszcze jeden argument, który mówi o tym, że ta cena nie powinna spaść, mianowicie oczywiście nie jesteśmy w stanie tego policzyć, ale wygląda na to, że w momencie, kiedy ten Ether był kupowany, żeby go zastejkować przez ostatnie 2 lata czy 3, to jego cena była wyższa po prostu. Więc głupio go było teraz sprzedawać. No tak. Głupio jak głupio. No właśnie. Dobra. Okej, to pogadajmy o tym, co się dzieje w takim razie na świecie, chyba że chciałeś coś jeszcze dodać do analizy. Może zostawmy to, wrócimy myślę w trakcie. Dobra. Tim Draper był na Sri Lance ostatnio, wielki tutaj entuzjasta Bitcoina. Ja tego tak dokładnie nie śledzę, ale Sri Lanka ma wielkie problemy. Nawet się pojawiają takie pojęcia, że Sri Lanka po prostu zbankrutowała. Galopująca inflacja, no, po prostu problemy gospodarcze i Draper pojechał tam, spotkał się z prezydentem Sri Lanki, spotkał się z prezesem Banku Centralnego i powiedział, żeby rozważyć to, aby Bitcoin stał się, tak jak w Salwadorze, legalnym środkiem płatniczym, bo to może pozwolić zapanować nad tym całym bałaganem. Nie spotkało się to z jakimś wielkim entuzjazmem, natomiast warto przejrzeć tą dyskusję i Draper powiedział jedną ciekawą rzecz, bo na Sri Lance w tej chwili jednym z gigantycznych problemów jest korupcja. Zawsze słaba gospodarka, wiadomo, korupcja, urzędnicy, tak jakoś mi się powiedziało. I powiedział, Draper powiedział, możecie, jakby jeżeli chcecie skutecznie walczyć z korupcją, to wprowadźcie po prostu Bitcoina. I strasznie mi się podobał ten argument. No, po pierwsze dlatego, że pewnie byłby pełen jakiś taki nadzór, jak te pieniądze przychodzą z ręki do ręki, no ale o wiele łatwiej korumpować wydrukowanymi pieniędzmi, no też tak sobie myślę, niż tymi, których wydrukować nie możemy, więc chciałem tutaj powiedzieć również o tym, kto wie, może właśnie kryptowaluta będzie ratowała te państwa, które już z kryzysu gospodarczego czy finansowego nie mogą wyjść. No, jeśli chodzi o takie rządowe sprawy, no to mamy dużo regulacji nowych, prawda? Pojawiło się, mamy na Filipinach, pojawiły się dosyć restrykcyjne regulacje. Indie wprowadziły chyba 2 razy wyższy podatek niż był do tej pory i niezapłacenie go będzie karane nie grzywną, a więzieniem. Za to Hongkong wprowadza regulację, która ma na przykład zakazać algorytmicznych stablecoinów. Co dla mnie jest ciekawym podejściem, ale
ja zawsze uważam, że wolność jest lepsza od regulacji i odpowiedzialność jednostki jest ważniejsza niż to, że urzędnicy powiedzą mi, jak mam żyć, więc nie do końca to pochwalam, ale rozumiem. Tak? To tutaj... Rozumiem motywację, natomiast oczywiście... No jak czegoś nie rozumiem, to zakażę. Z Hongkongiem, myślę, tam jest drugie albo i trzecie dno, bo to okazuje się, że Chiny na poważnie zaczynają rozważać powrót Bitcoina po raz wtóry, co zresztą jest bardzo ważnym wskaźnikiem. Taka tak? cykliczność. Tak, jak Chiny mówią, że Bitcoin będzie mógł na nowo być jakby swobodnie obracany, no to historia pokazuje, że zaczyna się hossa, naprawdę, taka prawdziwa hossa. Co ciekawe, że Chińczycy mogą nią sterować. Teraz, jak to powiedziałem, to sobie pomyślałem, że może oni to robią podwójnie specjalnie. No nie? Znaczy to, że oni to robili celowo, to, że jak wtedy wycofali w 2021 roku kopanie. No właśnie, zakazali kopania, zakazali obracania i tak dalej, a okazuje się, i to już o tym oficjalnie mówią urzędnicy chińscy, że oni wiedzą o tym, że kopanie kryptowalut na terenie Chin odbywa się i to pełną parą. Oczywiście. Wiedzą, że to jest rynek podziemny. Tak twierdzą, że wiedzą. Ja myślę, oni twierdzą, że podejrzewają, a ja myślę, że oni o tym wiedzieli. Więc to, o czym kiedyś mówiliśmy, że to wyjście Chin, to było po prostu pewne zagranie. Czytałem kilka tygodni temu o tym, że ten eksperyment CBDC w Chinach podobno nie wychodzi. To Nigdzie nie wychodzi. W żadnym kraju nie wychodzi. Nie pamiętam teraz, chyba w Nigerii próbowano wprowadzić CBDC, zakazano krypto, wdrożono CBDC, było bardzo, bardzo mocno pompowane tam wśród mieszkańców, promowane i w ogóle jakieś zachęty i tak dalej. Efekt jest taki, że jeżeli to była Nigeria, nie pamiętam czy Nigeria, jedno z afrykańskich dużych państw, chyba Nigeria. Okazało się, że adopcja krypto wynosi tam 30%. Czyli 1/3 populacji ma krypto, a jaka była adopcja CBDC? No pewnie tam promile jakieś. Tak, dokładnie. No, tak czy inaczej warto się temu przyjrzeć. W Chinach coraz głośniej się o tym mówi i trwa otwarta dyskusja. To znaczy to nie jest tak, że tam prasa kolorowa o tym pisze, tylko urzędnicy o tym rozmawiają, że byłoby to utratą dla rozwoju gospodarczego Chin, gdyby Bitcoin nie wrócił do łask. I teraz Hongkong, no przecież to jest takie chińskie okno na świat. Tak. I kiedyś o tym też rozmawialiśmy. Największym zagrożeniem albo istotnym zagrożeniem dla światowych rządów paradoksalnie uważam nie jest Bitcoin, on jest w drugiej kolejności, tylko stablecoiny. No bo one uderzają bezpośrednio w walutę. Tak, ale algorytmiczny stablecoin to jest podwójny szatan dla nich. Tak. Dlaczego? Bo ten taki USDT albo taka omega złotówka, chociaż nie porównujmy nigdy USDT do omega złotówki, nie obrażajmy omega złotówki, ale to są te stablecoiny, które mają mieć pokrycie we fiatach. Tak. Nie? Tam nie ma żadnej magii, a algorytmiczne, czyli teoretycznie jak gdyby nie drukujemy pieniędzy. Nie drukujemy pieniędzy, tam gospodarka nie dostaje, ale algorytmiczny jest podwójnym szatanem, bo my tak naprawdę, kiedy algorytmiczne stablecoiny, to jest dodruk. Tworzenie, kreacja nowego pieniądza. Tak, bez kontroli państwa. No, to taka ciekawa dyskusja. Słuchaj, czytam pierwszy komentarz, na razie taki techniczny. Hubert się pyta, jak zmienić ustawienia domyślne wykresu na kompie na platformie Kanga po zmianie na przykład tła i zatwierdzeniu. Nie zapamiętuję i zawsze mi wraca do ustawień pierwotnych. Pamiętasz? Wiem o co chodzi. Wydawało mi się, że to jest zapamiętywane. Jeżeli nie, to jestem pewny, że w tej chwili DevTeam nas słucha i chciałem powiedzieć, że zgłaszam ticket tutaj, że nie są zapisywane ustawienia wykresu. Bardzo proszę o stworzenie tego ticketu i mam nadzieję, że jak skończy się kwadrans z Kangą, to już będzie odpowiednia osoba przydzielona i praca będzie trwała nad tym ticketem. Dobra. Słuchaj, mam ciekawą informację. Słyszałeś o Mika? O czymś takim? Majka? Niestety tak. No ona została zatwierdzona w zeszłym roku i miała być przegłosowana. Ale nie została. Nie została. Miała być kiedy? W tym pierwszym kwartale tego roku. No, przesunęli. I to jest bardzo ciekawa wiadomość. Przesunęli. Teoretycznie teraz finalne głosowanie ma odbyć się w kwietniu, ale w dalszym ciągu to ja bym powiedział, że to jest jeszcze ruchomy termin. Nie zdziwiłbym się, jakby ten kwietniowy również nie został dotrzymany.
Ciekawe, co tam się dzieje. Zwracam uwagę na to, że Majka to nie jest tylko regulowanie tego, jak mają działać giełdy kryptowalut, ale na przykład jak ma wyglądać emisja stablecoinów. Tak. Jak widziałem jakiś tam projekt tej Majki, oczywiście... Chyba się najbardziej skupiają nawet na stablecoinach w tej Majce. No właśnie i mówią, że emisja stablecoinów, jeżeli to nie będzie robione przez podmiot jakiś tam państwowy, ma być bardzo ograniczona. Chyba że będzie tylko do 10 milionów euro. Tak, dlatego ma być ograniczona. Czyli będzie ten 1, 2, euro 3. 1, euro 2, euro 3. Będą wymienialne, będą rynki, gdzie będzie można wymieniać 1 do 1. Ale to jest ciekawe, bo wtedy, pamiętam jak przesuwali w ubiegłym roku, to głosowanie nad tym, to uzasadnienie było takie po prostu dziwne, że nie udało im się przetłumaczyć na wszystkie języki Majki, a zatem urzędnicy nie mogli się zapoznać, nie urzędnicy, tylko ci, którym głosują, europosłowie, tak? Jakby się tym przejmowali. Nie, więc wiemy, że to było uzasadnienie bez sensu, ono było niewiarygodne. Coś tam się dzieje, nie jestem w stanie jeszcze tego ocenić. Słuchaj, mam i teraz będzie niespodzianka. Słuchaj, przede wszystkim chciałbym prosić o wybaczenie za jakość tego, co zobaczycie. To było przygotowywane naprawdę bardzo szybko przez pewnego amatora, ale chciałbym, żebyśmy coś bardziej posłuchali niż pooglądali. Czy kojarzysz takiego pana jak prezes MicroStrategy? Michael Saylor. Dokładnie. Tak. On jest byczo nastawiony do Bitcoina, tak, nie? Tak. Byczo. To zobaczmy, jak bardzo byczo pan Mike Saylor jest nastawiony do Bitcoina. Posłuchajmy przez chwilę. People are asking me whether or not I'm still bullish on Bitcoin. And I would like to just clarify that I am more bullish than ever on Bitcoin. No, typowa wypowiedź Michaela Saylora, który mówi, wszystko to jest w ogóle bullshit, tylko Bitcoin. Wszystko inne to security nielegalne, w ogóle nie powinniśmy tym handlować, to jest wszystko złe, oszustwo, Ponzi i tak dalej. Jedyna rzecz to jest Bitcoin i gdyby istniał tylko Bitcoin, to byłoby najlepiej na świecie. Gościu, który, ja muszę powiedzieć, że go szanuję, ponieważ on bardzo często, jak ma wypowiedzi, to on jest bardzo merytoryczny, nie tylko tak emocjonalny jak tutaj, no to fragmencik z jego wypowiedzi, jest mega bykiem. I teraz, Sławku, przełącz sobie tak, żebyś też widział ten filmik. Ja widzę, tylko nie słyszę. Ale będą napisy. Tak, dobra. To teraz poproszę o to, co wyciekło niedawno. Look, I'm going to be completely honest here. I'm in over my head on the Bitcoin stuff. This has legitimately ruined my life. If I could sell it all right now, I would. To jest fragmencik dłuższy, tylko taki krótki chciałem dać. Czy dobrze zrozumiałem? Czy powiedział, że sprzedałby, gdyby miał... Tak, to z całej wypowiedzi wynikało, że po prostu on jest umoczony tam w Bitcoinie i to zrujnowało jego życie. Gdyby mógł, to by tylko... Jakby mógł, to by natychmiast się tego pozbył. Co więcej, tam dalej jest powiedziane, po cichu kupuję NFT-ki i jakbym mógł, to bym jeszcze więcej kupował Ethereum. No, to jestem zaskoczony. Czy ty masz jakąś większą wiedzę na ten temat? Czy to jest... Teraz trzeci film. Okay. Jeżeli mógłbym prosić, bo chciałbym, żeby Sławek słyszał głos, żebyśmy wyciszyli nasze mikrofony i Sławek, włącz sobie dźwięk, żebyś słyszał. Poproszę o trzeci filmik. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday. And the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction. As if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. To się nazywa chyba deepfaking, czy coś takiego.
Ale byłem po prostu tak zaskoczony. Słuchaj, to jest niesamowite. Co się wydarzyło teraz na ekranie? Na ekranie tak. Była wypowiedź, prawdziwa wypowiedź Leonardo DiCaprio na temat, nieistotny jaki temat tam mówił, o zmianach klimatu, ale dzięki odpowiednim algorytmom jego głos był zmieniany na różne osoby. Tam był między innymi Steve Jobs i inne znane osoby, ja już teraz nie będę mówił kto, ale jest to tak dobrze zrobione, że naprawdę na pierwszy rzut ucha ciężko rozpoznać. Tam nawet był zrobiony, to się nazywa synchronizacja z ustami, z ruchem ust. Nie można było tego wychwycić. I teraz, słuchaj, trzeci filmik, wiesz przez kogo był zrobiony? To jest przykład możliwości polskiego startupu. 11 Labs. Muszę powiedzieć, że chłopaki robią dużą robotę. Uważam, że mają potencjał, ale dlaczego o tym mówię? Otóż wydaje mi się, że naprawdę musimy zacząć uważać z tym, w co wierzymy. Bo oczywiście ta wypowiedź Saylora jest fejkiem, tak? To jest fake, to jest nieprawdziwe nagranie, ale ktoś, kto by usłyszał tak, jakbyś w odpowiednich okolicznościach dostał tego typu informacje, na zasadzie zobacz, co wyciekło, nagrana wypowiedź z jakiegoś podcastu albo z jakiegoś spotkania, rozmowy telefonicznej, rozmowa telefoniczna, jeszcze można byłoby głos trochę tam zaszumić i tak dalej, wyglądałoby jak prawdziwa rozmowa telefoniczna. Słuchajcie, nie wierzcie, nie ufajcie. Ja zaczynam naprawdę wierzyć, że zbliżamy się do momentu, w którym będziemy mogli wierzyć tylko gdy sami w rzeczywistości, nie w wirtualu, w rzeczywistości zobaczymy, albo gdy dana wypowiedź będzie podpisana czyimś prywatnym kluczem. Wiesz co, to nawet ostatnio miałem dyskusję na temat ChatGPT, OpenAI i tak dalej. Tak, słuchałem. No, ale też miałem parę takich innych. Ja powiem, dlaczego widzę zagrożenie w tej technologii, ale nie jestem oczywiście przeciwny, bo to jest wolny rynek, no nie? O ile jestem przeciwny CBDC, bo to jest narzucanie ludziom tego, co tam rządy chcą, o tyle OpenAI to jest po prostu rozwiązanie technologiczne, wolnorynkowe, ale straszne. Dlatego, że jak zadajesz pytanie sztucznej inteligencji, to ona nawet już nie podaje źródeł. Możesz się poprosić jeszcze, żeby podała, czasami się gubi i nie potrafi ci podać. Przestajemy kwestionować, zaczynamy wierzyć i wyobrażam sobie taką sytuację. Wiemy o tym, że i Google, i Microsoft teraz będą walczyły o to, żeby już wyszukiwanie, takie klasyczne wyszukiwarki, że ja wpisuję jakąś frazę w Google'ach, odejdą do lamusa, bo tam nadal muszę wykonać jakąś pracę i przejrzeć, a tutaj po prostu będę dostawał odpowiedź na tacy i będę w nią po prostu wierzył. Nawet nie będę miał innego źródła. Więc trzeba kwestionować, trzeba szukać źródeł. Wiesz, ja widzę inne zagrożenie. Znaczy widzę dwa poważne mankamenty, które myślę... Jeden to jest przykład negatywnego zastosowania. Otóż ostatnio oglądałem jednego z polskich youtuberów, który opowiadał o OpenAI i on zaczął robić bardzo straszną rzecz zrobił. Dosłownie to zajmuje chwilę. Bierzesz sobie dowolny filmik jakiegoś youtubera, wrzucasz na odpowiednią stronę, która robi transkrypcję tego, co ktoś w tym filmie mówi. On to wziął, wrzucił do specjalnego takiego programu, który wykorzystuje OpenAI i przekonwertował ten tekst na nowy tekst, który mówi to samo, ale innymi słowami. Potem jeszcze dodał ten tekst, przeniósł do jeszcze jednego programu, który troszeczkę powygładzał zdania. Potem wziął ten tekst, przeniósł do specjalnego programu, który generuje głos ludzki, który jest fenomenalny. Brzmi jak lektor, naprawdę. Nie tak jak dawne co to było słychać od razu, że to nie lektor. Ja bym nie rozpoznał, że to jest lektor. Mówię, i mamy gotowy filmik. Teraz tylko jeszcze parę screenów powrzucać i mamy nowy filmik. I to wszystko może zająć ci pół godziny. Natomiast mówi, masz nowy content, który jest nierozpoznawalny jako coś innego i teraz możesz prowadzić
to co też mówiłem, możesz napisać sobie bota, który będzie to robił wszystko automatycznie, będzie wrzucał odpowiednie filmiki, teksty i generujesz sobie prowadzisz 1000 blogów, posiadając 0 dziennikarzy. No właśnie. I to jest moim zdaniem początek czegoś bardzo niebezpiecznego, bo to powoduje, że z jednej strony można powiedzieć, copywriterzy odchodzą do lamusa, z drugiej strony prawdopodobnie rzetelne dziennikarstwo będzie miało teraz wielki wzrost, bo jednak ktoś musi tworzyć nowy, oryginalny content, źródłem. I to będzie moim zdaniem coś ciekawego. Co więcej, tam się okazało, że on wziął jakiś artykuł chyba z BBC i ze strony BBC newsowej jakiejś i wrzucił do rozpoznawacza, że to było napisane przez sztuczną inteligencję. Wyszło, że tak. Także nawet BBC. Ale drugie zagrożenie, które widzę, i to może nie zagrożenie, a problem, który może zabić całe to AI, jeśli chodzi o content, prawa autorskie. Otóż pamiętajmy, AI nic nie tworzy samo. Ono wykorzystuje istniejący content i bierze jego fragmenty i wkleja do nowego tekstu. Tak, ale może przetwarzać. I jak udowodnisz, Łukasz, że akurat nie chodzi o to, czy udowodnisz, ale może się okazać, że twórcy zaczną prawnie zakazywać wykorzystania tego swojego materiału jako źródła dla sztucznej inteligencji. No i ale to jest nieegzekwowalne. Nieegzekwowalne. Mało tego, to jest nieegzekwowalne. Nieegzekwowalne, ale może się na przykład okazać, że ponieważ to jest nieegzekwowalne, bo pamiętaj, że AI, w odróżnieniu od krypto, AI musi mieć serwer centralny, musi być firma centralna, która tym zarządza. I teraz może się okazać, i są już tego typu pomysły, że na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Unii Europejskiej zostanie zakazane. Tak? Całkowicie. Czyli zostaną usunięte te strony z internetu. Tak, to teraz odpowiadam, co zrobi technologia? Powstanie AI oparty o jakiś blockchainowy smart contract. To jest jeszcze nie do wyobrażenia przecież, ale w tą stronę będzie zmierzało. Będziesz miał rozproszoną sztuczną inteligencję i to jak teraz o tym mówię, to czuję dreszczyk emocji, bo to było straszne. Patent pending. Chciałem ci, Łukasz, teraz zmieniam temat. A propos sytuacji w Polsce. Byliśmy na Cryptosphere, ty akurat byłeś jeszcze na urlopie, ale byliśmy bardzo ciepło przyjęci, mieliśmy taką dość... Kto był, napiszcie, co myślicie o wystąpieniu. Natomiast powiem tak, a propos działalności prokuratorów i urzędników w Polsce, kolega kolegi podesłał mi ostatnio decyzję sądu w sprawie pewnej sytuacji, pewnego przedsiębiorstwa kryptowalutowego w Polsce, które było stręczone, nie wiem, czy to jest dobre powiedzenie, przez prokuratora. Prokurator zajmował środki i tak po prostu mówi sobie, że zajmuje, bo może i tam czekał. A co zrobić? No i nie ma pana płaszcza i co pan mi tak, no właśnie. I tutaj mam fragment decyzji sądu. Przeczytam parę zdań. Czy prawnicy się zgodzili? To kolega kolegi. Okay. Zaskarżona decyzja prokuratora ze względu na swoją lakoniczność uchyla się od kontroli odwoławczej. Tutaj chodzi o to, że prokurator jak wydał tą decyzję, to podobno nawet się nie postarał o tym, żeby ją uzasadnić. Okay. Rozumiesz? No nie, więc sąd mówi, tutaj nawet nie możemy, jakoś nie sposób stwierdzić na podstawie uzasadnienia, na czym prokurator opiera swoje przekonanie. Co do tego, że tam należy blokować środki i tak dalej. Sąd wyznaczył jawne posiedzenie dla stron celem umożliwienia prokuratorowi wyjaśnienia całej tej sytuacji. Zgadnij, czy prokurator pojawił się na tym. Nie, no samo. Pewnie nawet nie wiedział, że jest. W sensie nie zapisał w kalendarz. Pomylił dat. Więc prokurator się nie pojawił na jakiejś tam rozprawie, ale sąd mówi, przejrzał całą dokumentację od początku do końca i mówi tak, że analizując akta sprawy, sąd nie dopatrzył się żadnych dowodów, które mogłyby jakby kierować podejrzenie na przykład o to, że ta firma kryptowalutowa bierze pieniądze. Bo prokuratorowi przyszło to do głowy.
Zauważyć należy, że pomimo prowadzenia postępowania przez okres 1,5 roku i ponadroczną blokadę jakichś tam środków, prokurator nie znalazł żadnych podstaw, by komukolwiek postawić zarzuty. I teraz mówię o tym, ponieważ uważam, że w Polsce panuje ostracyzm, nie w Polsce i w Europie. Dlatego w ogóle się zastanawiam, dlaczego tą Majkę przesunięto, bo traktuję to jako jakiegoś dobrego ducha, no nie? A być może chcą przywalić czymś o wiele mocniejszym, zobaczymy, ale dobro zawsze zwycięża. Okej, spójrzmy w komentarze. Brawo. Ja mogę powiedzieć, dobro zwycięża, ale chcę się jedną rzeczą jeszcze pochwalić. No. Nie wiem, czy widziałeś, Kanga trochę awansowała w rankingach. Jesteśmy już w pierwszej 50 giełd na CoinGecko. Także gratulacje dla całego zespołu. Kanga idzie do góry. Nie zbyt szybko, w sensie nie za szybko, ale w swoim tempie idziemy. Uważam, że to jest odpowiedni styl. Podkreślałem wiele razy, że jeżeli coś rośnie za szybko, to na pewno odbywa się to kosztem czegoś innego. Tutaj nasz wzrost jest szybki, ale nie za szybki. Odpowiedni. Ale wiesz, jak można go przyspieszyć? Trzeba zdotować jakąś partię. Tylko później trzeba będzie to oddawać właśnie, bo jak robił FTX. Tak. Czy myśmy o tym gadali na wizji, czy przed wizją? Przed wizją rozmawialiśmy. Dobra. No to powiedzmy o tym, że FTX wzywa teraz kongresmenów i polityków, których supportował finansowo, o to, żeby jednak zwrócili pieniądze. Oddajcie, tak. No, część z nich popełniła błąd, bo zamiast zwrócić pieniądze, to wysłała do jakichś organizacji dobroczynnych, no i teraz to mieli podwójne manko. No, ja muszę powiedzieć, że dotyka to różnych osób, na przykład również republikańskiego senatora, reprezentanta George'a Santosa. On, jak się okazało, był dotowany, dostał maksymalne donacje od 2 członków zarządu, powiedzmy po polsku, tak byśmy powiedzieli, tak. Nie przez sama Bankmana, ale przez innych. No i ma teraz pewien problem. No tak, FTX tutaj dużo namieszał, niestety. Będziemy jeszcze, myślę, widzieli dużo i nawet trupów. Szczególnie jakoś tam o FTX nie chciałem mówić, tylko chciałem powiedzieć, że na tej liście albo osób, które były donowane czy dotowane, nie wiem jakiego słowa tutaj użyć, wspierane finansowo, ale też na liście bliskich znajomych sama Bankmana byli na przykład urzędnicy SEC-u, urzędnicy wszelkich urzędów. I to również jest pewną wskazówką, co robić, i tylko i wyłącznie wskazówką, jak należy interpretować to, że jakiś urząd zaczyna się wypowiadać na temat jakiegoś przedsiębiorstwa kryptowalutowego pozytywnie. To jest tylko i wyłącznie wskazówka, tak jak ja tylko daję wskazówki. Jak już jesteśmy za oceanem, to jedna ciekawostka. Taki znany wszystkim, myślę, senator Teksasu, Ted Cruz, ostatnio wyszedł z taką inicjatywą i to jest inicjatywa, która brzmi śmiesznie, bo on mówi, chce, żeby każdy automat z jedzeniem albo piciem na Kapitolu akceptował krypto, żeby to był wymóg, że to ma być obowiązek. Obowiązek, tak, rozumiem. Brzmi śmiesznie, nie? No bo co, kawę będziesz kupował za bitcoina? No, tak, trochę śmiesznie, nie? Ale co to oznacza? Bo prawdopodobnie to zostanie zaakceptowane. To przejdzie. Ale to będzie oznaczało, że krypto będzie musiało być uregulowane. Bo żeby te maszyny stanęły, to będzie trzeba formalnie coś zrobić z tymi płatnościami krypto. No i takie przejście od tyłu, wymuszenie na to, żeby wprowadzić odpowiednie, może w tym wypadku akurat regulacje jako pozytywne, bo żeby państwo zdecydowało się, jak ja mam traktować te krypto, bo tu o to tylko chodzi, o jak rozliczać płatności krypto. Jejku, my już ponad pół godziny rozmawiamy, a konkursu nie rozstrzygnęliśmy. A to zaraz rozstrzygniemy, bo nagroda jest chyba rekordowa. Ojejku. Ale mam jeszcze kilka ciekawych rzeczy, które chciałem z tym pogadać, więc jeszcze przyciągniemy trochę temat. Natomiast powiedzmy, nie wiem, czy wiesz, za ile poszła kolacja z tobą i ze mną? Nie wiem. Poszła za ponad 6 000 złotych, 6400.
Kiedy to będzie? Wiesz co, mamy wpisane w kalendarzu, więc nie wiem, ale wiem, że już chyba termin jest umówiony. Nie mogę się doczekać. Oczywiście zapraszamy tego bardzo hojnego, nie ma co ukrywać, donatora tutaj do Trójmiasta, pójdziemy do jakiejś dobrej restauracji. My stawiamy, od razu mówimy, my zostawiamy napiwek. Może do McDonalda nie, ale KFC tutaj blisko jest. Więc tak to będzie wyglądało. Natomiast chcę ci powiedzieć, że zaskakująco kilka osób do mnie dzwoniło i powiedziało, że właśnie licytowało to. Zadzwonił do mnie prezes takiej spółki, dużej spółki pożyczkowej, nieważne jakiej, z którym kiedyś mu dostarczałem oprogramowanie w dawnych latach i powiedział, że zalicytował 5 zł. Ale jeden z kantorowców dał 5,5 tysiąca złotych i miał taki zamiar, ale nie oczekujemy tego, my teraz tak nie zrobimy, ale on powiedział, że chciał pójść z nami do KFC, zjeść z nami kubełek za 100 złotych, a tą różnicę, którą byśmy wydali na normalną kolację, chciał, żebyśmy odprowadzili do Wośpu, ale od razu mówię, że teraz tak, bo tak powiedziała mi ta osoba, która wygrała, ja nie wiem, kto wygrał, to tego nie oczekujemy, my pójdziemy do dobrej restauracji, może coś dorzucimy do Wośpu sami od siebie, bardzo fajnie. Powiedzmy tak, ponieważ jesteś 2 razy wyższy ode mnie, to 4,400 do ciebie, jak gdyby ty załatwiłeś, ja 2000 i tak się dzielimy. Dobrze, że nie powiedziałeś, że według wagi. Nie, w ogóle by mi to nie przyszło do głowy. Pozdrawiam Kamila. Kamil na urlopie właśnie teraz. Dobra, Łukasz, czy masz jakieś jeszcze informacje? No, informacji mam całą masę tutaj odnośnie tego, jak co nowego na Kandze właśnie? Możemy powiedzieć 7 nowych rynków w ciągu ostatniego tygodnia. Rozpędzamy się, będą kolejne bardzo ciekawe projekty. Słuchajcie, czy zaglądajcie na nasz social media, oglądajcie to, co tam jest, bo najważniejsze informacje zawsze tam są jako pierwsze. My tutaj tylko podsumowujemy. Mamy dużo zmian, które się zbliża, no i jedna z ważniejszych rzeczy, pojawia się pewna nowa usługa, o której jeszcze dużo mówić nie możemy, ale będzie można osiągnąć efekt bardzo ciekawy, związany z krypto i wymianą krypto na złotówki, z prawem odkupienia tego krypto po ustalonym kursie w ciągu jakiegoś czasu, więc bardzo, bardzo fajna usługa, coś, co pozwoli naprawdę tym, którzy hodlują krypto, a potrzebują w tej chwili troszeczkę złotówek na to, żeby nie sprzedawać tego krypto, a mieć złotówki. Dokładnie tak. Buyback, tak się nazywa ta usługa. Jutro o godzinie 13 kantorowcy i lokalci już dostali informację, będą mieli wewnętrzny webinar, gdzie wyjaśniamy, jak ta usługa będzie działać, no bo to będzie oferowane jakby przez tą sieć dystrybucji. No i spodziewamy się, że już pierwsze takie akcje pewnie w przyszłym tygodniu uda się przeprowadzić. Jesteśmy bardzo podekscytowani. Tak, na początek jest to związane z gotówką, ale myślę, że też wprowadzimy tego typu usługę na naszej platformie elektronicznej, także będzie można stablecoiny otrzymać. Dobra, przechodzę w takim razie do wyników konkursu. Tutaj muszę... W ogóle wyjaśnię szybko, na czym konkurs polega dla tych, którzy są nowi. Jeżeli macie poczucie, że wiecie, ile będzie Bitcoin kosztował za tydzień o godzinie 9, to napiszcie hashtag kwadrans z Kangą 136 i potem podajecie cenę w dolarach, czyli znaczek dolara i 5 cyfr, no chyba, że będzie 6, ktoś prognozował, ale 5 cyfr podajemy. Ta osoba, która będzie najbliżej tej ceny o godzinie 9 we wtorek, ta osoba wygrywa tyle tokenów KNG, ile było łapek w górę pod dzisiejszym filmem, podzielone przez 10, czyli 10% łapek w górę. Ale Sławek teraz mówi o... Najpierw nagrodę. Nagroda 69,1 KNG. No to rekordowa. Tak. Zresztą źle to zabrzmi, ale to moja ulubiona liczba. Źle to zabrzmiało, wiem. Dobra, a nagroda poszła, uwaga, do kobiety. Monika Poteralska, 25,74, także gratulujemy. Gratulujemy. Bardzo, bardzo dobra predykcja. Tak. Cieszymy się, że komuś się udało. Chciałbym, żebyś podzieliła się może z nami swoją metodą analizy. Jak doszłaś do tej ceny? W jakiej kuli to zobaczyłaś?
Właśnie, dobra. Łukasz, przeczytam kilka komentarzy, dobra? Ale 4 minuty, 4 dłużej. Dobra, no to czytam od dołu w takim razie. Chciałem po kolei, ale czytam od dołu. Pytanie, czy są plany na ekspansję zagraniczną i partnerstwa, w sensie wejście tokena KNG na inne giełdy, współpraca z zagranicznymi influencerami i tak dalej, i tak dalej. Tak, oczywiście działamy, właśnie dlatego jeździmy na konferencje, dlatego właśnie jesteśmy obecni nie tylko w Polsce, ale na zagranicznych eventach. Myślę, że niedługo będziemy mogli więcej zdradzić, ale tak, plany mamy jak najbardziej szeroko zakrojone. Token KNG, no, można powiedzieć, że prawie że codziennie dostajemy zapytania od różnych giełd, czy chcemy listować, no to jest oczywiste, ale niektóre giełdy po prostu chcą z nami współpracować przy otwarciu listingu tokenu KNG. Kanga idzie do góry, to wszyscy widzą, jest to zauważone, rynek działa. Tak, zresztą ta usługa, o której przed chwilą tutaj z Łukaszem rozmawialiśmy, ta nowa usługa, ona właśnie tworzona jest również z myślą o tym, żeby działać od razu za granicą, ponieważ ona nie wymaga od nas i od partnerów komunikacji bankowej. To jest ważna rzecz. Można korzystać z tej usługi, a nie musimy się komunikować bankowo, więc jeżeli ktoś będzie mieszkał w Kuala Lumpur albo na tej Sri Lance, o której mówiliśmy, również może tą usługę tutaj świadczyć i bardzo nam się podoba. Jeszcze 1 albo 2 komentarze. Co z Leon? Czy ktoś coś robi w tym temacie? Nic, nie mamy żadnych informacji. Próbowaliśmy się skontaktować z twórcą projektu. Nie odpowiada. Nie mamy żadnych pozytywnych newsów, więc wygląda na to, że jest to jeden z tych projektów, który po prostu się zamknął. Tak i mówimy to szczerze i transparentnie. Łukasz, jak się nazywa ten polski startup, o którym powiedziałeś? 11 Labs. 11 Labs. Kamil się jeszcze pyta o to, żebyśmy powiedzieli coś na temat nowych planów w kontekście tokena KNG. No to myślę, że po prostu przygotujemy się na kolejny kwadrans, bo to faktycznie już minuty nam nie starczy. Powiedz, jaka cena wygrała? Bo tutaj Maciek pyta się, dlaczego nie podajemy. Dobrze. Oczywiście wygrała, muszę to powiększyć, cena 22,986. 22 986 dolarów. Taka cena wygrała. Brawo. Tak. No dobra, Łukasz. To chyba tyle. No, gdzie nam się spieszy? Tak. Spieszy nam się do pracy. No, właśnie tak. To co, Łukasz, wszystkiego dobrego. Ci życzę, do zobaczenia. No w sobotę będziemy mieli, zapraszamy na sobotę na Kanga No Comments i widzimy się za tydzień we wtorek. Tak, zachęcam, żebyście polubili, zasubskrybowali, kliknęli w dzwoneczek i napisali jakikolwiek komentarz, to zawsze zwiększa zasięgi, te algorytmy nie są jeszcze zbyt mądre, a zależy nam na tym, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób. No i Sławku, co ja mogę powiedzieć? Bitcoin ciągle królem, BCK. Tak, używaj odważnie Kangi, kryptowalut, UOKiK, dajcie ocenę pod tym odcinkiem. Trzymajcie się, hej. Cześć.